Cześć, to jest poradnik odnośnie tego, jak policzyć wskaźnik intensywności zabudowy w programie QGIS. Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy? To jest po prostu powierzchnia budynku razy liczba kondygnacji, to wszystko podzielone przez powierzchnię działki. I to sobie właśnie zaraz policzymy tutaj. Mam przygotowane już budynki i działki. W budynkach mam tylko liczbę kondygnacji, to jest coś, co nam będzie potrzebne. I w działkach w sumie nie mam nic oprócz numeru ID działki, bo to będzie ważne, żeby każda działka miała unikatowy numer, po której będziemy mogli ją później sklasyfikować. Więc zacznijmy od tego, że po prostu policzymy sobie najpierw powierzchnię budynku. Powierzchnia budynku to będzie po prostu $area, to nam policzy pole. Teraz powierzchnia całkowita budynku, czyli to będzie powierzchnia budynku razy liczba kondygnacji tego budynku. Czyli zsumowaliśmy sobie po prostu powierzchnię wszystkich pięter. I teraz powtórzymy podobną operację dla działek. Policzymy sobie powierzchnię działki. Tutaj 2. Tak samo $area. OK. I mamy wszystko zrobione. I teraz problem, na który napotykamy, jest taki, że jeżeli mamy zabudowę jednorodzinną, to tego problemu nie będzie, ponieważ wtedy działki, budynki zazwyczaj nie będą stały w granicy działek. Ale tutaj, gdzie jest zabudowa śródmiejska, mamy taką sytuację, że po prostu budynki są w granicy działek postawione. I jeżeli chcielibyśmy sobie to po prostu policzyć w taki sposób, że złączylibyśmy atrybuty według lokalizacji, to po prostu wyszłoby nam, że jeden budynek stoi na 2 działkach, a tego nie chcemy. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że mamy działki, na których stoi kilka budynków i my chcemy posumować powierzchnię całkowitą tych budynków i dopiero potem podzielić przez powierzchnię tej działki. Więc metoda jest taka, że na początku myślałem, że lepiej dobrze to się robi przez centroidy. Ale centroidy mają taką wadę, że na przykład tutaj mamy budynek, który właśnie jest w taką literkę C. I centroid wypada poza powierzchnią tego budynku, a sytuacja z działkami jest taka, że tu ten dziedziniec to jest oddzielna działka, a ten budynek to jest też oddzielna działka. Więc wskaźnik intensywności zabudowy by nam wyszedł bardzo duży dla tego dziedzińca, a dla tej działki, która jest tutaj w tym obrębie, by wyszedł 0, ponieważ tutaj nie ma żadnego budynku, tak? A to jest nieprawda. Więc metoda z centroidami jest niedobra. Lepsza metoda to jest punkt na powierzchni, bo wtedy właśnie metoda zwraca punkt leżący na pewno na powierzchni danej geometrii. Czyli tutaj wcześniej mieliśmy punkt tutaj, a teraz mamy na pewno na tej powierzchni, której chcemy liczyć. I ta metoda eliminuje nam też ten problem, że budynki stykają się ze sobą i leżą w granicy działki. Więc jak już zrobiliśmy sobie ten punkt, to w tabeli atrybutów przeniosło nam się wszystko, co mieliśmy w tabeli atrybutów dla budynków. Więc możemy już postępować sobie tak, jak chcieliśmy od początku, czyli złączymy sobie teraz to według lokalizacji. Tu na górze ustawiamy działki, tu na dole, zaznaczamy, żeby zawierały się i znajdowały się wewnątrz działek i tutaj zaznaczamy punkty. Pole, które chcemy dołączyć, to jest powierzchnia budynku i powierzchnia całkowita. I tutaj wybieramy twórz oddzielny obiekt dla każdego pasującego obiektu. Uruchom i stworzyła nam się
warstwa, na której mamy powierzchnię działki, powierzchnię budynku i powierzchnię całkowitą i przypisaną do tego ID działki. Więc teraz następny krok to jest posumować powierzchnie całkowite budynków, które leżą na tej samej działce. Robimy to w sposób taki, że korzystamy z wtyczki GroupStats. Tutaj jak ją zainstalujemy, wtyczka GroupStats, to ona znajduje się w Vector i otworzy nam się takie okienko. W Layers wybieramy warstwę ze złączeniem i tak, w Rows przyciągamy sobie ID, powierzchnia działki, a będzie we wierszach, a w Value bierzemy sobie powierzchnię całkowitą i chcemy tą powierzchnię posumować. Czyli wszystkie budynki, które mają to samo ID, zostaną zsumowane i przypisane do jednej działki. Wygenerowała nam się tabela i po prostu wszystkie budynki, które leżały na działce z ID 4, ich powierzchnia została zsumowana. Zapisujemy sobie do pliku CSV powierzchnia C suma. Zapisz, to możemy sobie już zamknąć i teraz dodajemy sobie tabelę. Tutaj ta ikonka, zarządzanie danymi. Otwórz. Rozdziela nam średnik. I dodajemy sobie, tu wszystko ustawiamy, zostawiamy tak jak jest. I dajemy dodaj. Dodała nam się tabela, w której mamy wszystko policzone. Jedyny problem to jest taki, że kolumna z powierzchnią całkowitą nazywa się none. No ale trudno. I teraz po prostu do działek robimy sobie złączenie. Tutaj dajemy naszą tabelę. Pole tabeli to jest ID. Pole złączenia to jest też ID. Tutaj zaznaczamy, żeby nam się dodało tylko to none. Prefiks usuwamy. I OK. Mamy teraz w naszej tabeli dla działek pole całkowite i pole działki. No i teraz to już prosto, czyli tworzymy sobie nowe pole, wskaźnik intensywności zabudowy. Tak, i tu none podzielić, czyli none to jest powierzchnia całkowita budynku albo budynków, jeżeli tych budynków jest kilka na działce, a tutaj powierzchnia działki. I jak sobie to przeliczymy, to możemy sobie zobaczyć, że w tabeli atrybutów wyszło nam, jakie są wskaźniki intensywności zabudowy. Tutaj jeszcze możemy sobie zrobić, jak nam wyszło dużo nulów, czyli po prostu działki, na których nic nie ma, to zaznaczymy je sobie wszystkie. Znowu przejdziemy do kalkulatora pól. Zaznaczamy, żeby zaktualizowały się tylko te zaznaczone. Tutaj aktualizuj istniejące pole, wskaźnik intensywności zabudowy i po prostu wpisuję sobie 0. Ponieważ kiedy będzie 0, to jeżeli zrobimy stylizację, to się nie będzie po prostu wyświetlało. A my chcemy, żeby się działka wyświetlała, że ona jest na biało, czyli że tam nic nie ma. Czyli jak to już mamy zrobione, to po prostu przechodzimy sobie do stylizacji warstw, symbol stopniowy. Tutaj po tym właśnie wskaźniku, styl możemy sobie wybrać taki, bez obrysu i ładny podział, na przykład możemy sobie dać więcej klas, jak chcemy, odznaczymy sobie to i mamy już policzony wskaźnik intensywności zabudowy. Tu są budynki, tu są
te wskaźniki policzone, widzimy, że tutaj jakiś budynek z bardzo wysokim wskaźnikiem, to pewnie jest jakiś wieżowiec. Budynki. Co to jest? 10 kondygnacji. No, czyli wskaźnik wyjdzie wysoki. No tak, to było wszystko. Dzięki.